Widowiskowe technologie często rozpalają wyobraźnię niejednego gracza, a uwielbienie do wirtualnych potyczek podsycają co roku wydawcy gier, dostarczając nam coraz to bardziej rozbudowane tytuły. Czasem również premierze wyczekiwanej gry towarzyszy wysyp gadżetów, które pomagają sprzedać daną produkcję. I tak, jedna z edycji tegorocznej odsłony serii Call of Duty zawiera coś, co z pewnością zainteresuje fanów militariów. Prawdziwy noktowizor. Nie jest to pierwsza tego typu zabawka, która została dodana do zestawów z grą. Już 10 lat temu Activision dostarczyło graczom podobny gadżet. Sprawdźmy więc, jak bardzo pod względem jakościowym oraz możliwości, jakie oferują, różnią się oba sprzęty. Cześć i czołem, drodzy widzowie. W latach 30. naukowcy opracowali technologię umożliwiającą przesyłanie obrazu na odległość. Jednocześnie odkryli, jak przy wykorzystaniu nawet najbardziej wątłego światła rozjaśnić ten obraz na tyle, by zobaczyć to, co skrywa mrok. Tak oto narodziła się noktowizja. Z miejsca zainteresowały się tą technologią różne armie na świecie, lecz najbardziej rozwijała ją armia niemiecka. Już na początku lat 40. Luftwaffe testowała tego typu urządzenia w swoich samolotach, a w ostatnich miesiącach wojny testowano kompletny system dla wojsk lądowych. Podczas ostatnich miesięcy wojny, w trakcie walk w Brandenburgii, Niemcy zastosowali noktowizory na czołgach oraz indywidualnej broni piechoty. I te testy kosztowały życie bardzo wielu żołnierzy Armii Czerwonej, ponieważ w starciu z widzącymi w ciemności Niemcami byli bezbronni. Trzecia Rzesza upadła, a prace nad tym nowatorskim wynalazkiem kontynuowały wszystkie inne światowe imperia. W latach 50. i 60. testowano generację zerową, wymagającą zewnętrznego źródła światła, a współcześnie testowana jest już 4. generacja tych urządzeń. Okej, skoro wiemy już, że technologia nie należy do najmłodszych, przyjrzyjmy się pokrótce, na czym ona tak naprawdę polega. Kiedy rozproszone światło pochodzące z gwiazd, tzw. światło szczątkowe, po odbiciu od powierzchni przedmiotów trafia do soczewki wlotowej wzmacniacza obrazu, zostaje ono przetworzone przez fotokatodę z fotonów na elektrony, które z kolei, przyspieszone za pomocą pola elektromagnetycznego zasilanego prądem stałym, padają na ekran fosforowy, wywołując na nim wzmocniony obraz przestrzeni znajdującej się przed noktowizorem. Proces ten powtarzany jest kilkukrotnie, zanim finalny widok dotrze do narządu wzroku użytkownika. Wówczas obraz wzmocniony jest już kilka tysięcy razy, dzięki czemu noc niemal staje się tak jasna jak dzień. Tyle kwestii wiedzy teoretycznej. Ale czy zabawki z kolekcjonerek dostarczają ten sam stopień zaawansowania co militarne odpowiedniki? Otóż nie. Ich działanie w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu kamer wideo pozbawionych filtra UV, przez co zdolne są do widzenia w podczerwieni. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane chociażby w systemach monitoringu alarmowego. Kolekcjonerskie headsety oprócz wspomnianej kamery posiadają wbudowany wyświetlacz o dość niskiej rozdzielczości, na którym pojawia się rozświetlony obraz. Tutaj możecie zaobserwować, jak prezentuje się świat widziany przez poszczególne okulary. Obie zabawki posiadają 2 tryby podświetlania obrazu, zielony oraz szary, a także dodatkową lampę emitującą światło podczerwone, pozwalające na dodatkowe rozjaśnienie obszaru znajdującego się przed użytkownikiem. Dla porównania, zobaczcie, jak przedstawia się widok z profesjonalnego noktowizoru. No dobra, w takim razie sprawdźmy, czy zabawki te nadają się do zastosowania innego niż kolekcjonerskie. Czas na test bojowy. Noktowizory 4. generacji są jeszcze w fazie testów. My na potrzebę tego projektu będziemy wykorzystywać 3. generację PVS-14 z podświetleniem White Phosphor w połączeniu z laserowym wskaźnikiem celu D-Bala 2. Walery wspomniał o wykorzystaniu wskaźnika laserowego. Powód jego zastosowania jest prosty. Optyczne przyrządy celownicze nie sprawdzają się, kiedy używamy noktowizora, stąd konieczność oznaczenia celu w inny sposób.
Tak wygląda to w rzeczywistości. Zauważyć możecie niewielką kropkę na celu. W przypadku noktowizorów sygnowanych logiem Call of Duty wskaźnik nie jest zbyt widoczny, czego powodem może być niska rozdzielczość wyświetlacza. Oddajmy teraz kilka strzałów. Obie zabawki zdecydowanie nie mogą się równać z profesjonalnym sprzętem. Czy możliwe jest zatem wykorzystanie ich w rozgrywkach ASG? Cóż, ograniczone pole widzenia oraz niska rozdzielczość obrazu może poddawać w wątpliwość sens ich zastosowania. Dodatkowo od strony taktycznej ich dużym mankamentem jest fakt, że w trakcie użytkowania przeciwnik może dostrzec słabe światło emanujące z gogli. A przecież element zaskoczenia jest kluczowy podczas nocnych manewrów. Może więc lepiej, aby pozostały na półkach kolekcjonerów zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem?